Halo, 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 słychać mnie? Nie słychać. Jeśli chcesz szybko zbudować społeczność, błyskawicznie komentować nowinki naukowe i mieć świetną interakcję z odbiorcami, to ten odcinek jest dla Ciebie. Pokażę Ci w nim, jak bardzo tanio, bo przy pomocy tego i tego zrobić transmisję na żywo, która będzie słyszalna. I nie tylko. Na początek zastanów się nad tym, co chcesz osiągnąć, działając w internecie. Ja natomiast zaraz powiem Ci, co możesz zyskać streamując, czyli transmitując na żywo. Zobaczysz, że większość z tego, co usłyszysz, będzie zbieżna z tym, o czym pomyślisz. Transmisje na żywo mogą wyróżnić Cię w tłumie, bo nie są jeszcze tak powszechne. Możesz jako jedna z pierwszych osób przekazać ważne informacje, bo stream nie wymaga tylu przygotowań, co tworzenie wideo. Jest bardziej spontaniczny, mniej reżyserowany. Jeśli coś jest transmitowane na żywo, wzbudza poczucie, że treść jest unikalna i pilna, żeby ją usłyszeć. Dzięki temu możesz zgromadzić więcej oglądających niż po stworzeniu standardowego filmu. Większa interakcja między oglądającymi i Tobą poprzez czat ułatwia tworzenie społeczności. Taka transmisja to cyfrowy odpowiednik zaproszenia Cię do domu. Daje wrażenie takiej osobistej interakcji. Same transmisje na żywo są bardziej promowane przez media społecznościowe niż typowe wideo. Omijasz więc algorytmy innych treści i wysuwasz się naprzód. Streamując wzbudzasz większe zaufanie, bo chcąc nie chcąc człowiek robi się wtedy bardziej prywatny i autentyczny. Tego spragniona jest właśnie bardzo duża część odbiorców. Jeśli masz do powiedzenia jakiś ważny wykład, chcesz zrobić warsztat, nie ograniczasz wydarzenia tylko do konkretnego miejsca. Jest ono dostępne na całym świecie. Dzięki temu możesz wypromować swoje działania wśród większej liczby osób. Co również ważne, transmisja poza podstawowym sprzętem nie kosztuje. Zakładam, że jesteś na tak. Zatem na początek popracujemy nad przydatnymi podczas streamowania miękkimi umiejętnościami, a potem przejdziemy do kwestii technicznych. Przed próbą streamowania warto przypomnieć sobie zasady omawiane przeze mnie w odcinku, który dotyczył autoprezentacji. Dobre pokazanie się widzowi pomaga w nawiązywaniu pozytywnej relacji. Są tam też między innymi ćwiczenia rozładowujące stres, który podczas transmisji na żywo może troszeczkę tutaj popsuć nasze plany. Dlatego dobrze jest je sobie przypomnieć. Ponieważ podczas streamowania raczej siedzimy, informacje zawarte w tym odcinku warto też uzupełnić jeszcze o jedyną kwestię, mianowicie kwestię siedzenia. Wybieramy krzesło bez kółek czy możliwości bujania. Musi być ono stabilne, dlatego że często wykonujemy mimowolne ruchy, obracamy się, bujamy, a nie wygląda to najlepiej. Siadamy komfortowo, pewnie, ale niewygodnie, bo wygodne pozycje najlepiej nie wyglądają w kamerze, szczerze mówiąc. Gdy mówimy, lekko pochylamy się do przodu, będzie to takim sygnałem, że jesteśmy zaangażowani w omawiany temat. Wypracujmy sobie nawyk trzymania rąk na blacie. Te nie powinny być pod nim, ponieważ wtedy sygnalizujemy, że coś ukrywamy. Najlepiej, jeśli oglądający je widzi, bo wtedy łatwiej nam zaufać. Można na przykład położyć jedną dłoń na drugą, opierając swobodnie powyżej nadgarstka albo na dłoni. Tę pozycję można traktować jako wyjściową do gestykulacji. Ta powinna być swobodna, ale nie przesadna, zresztą podobnie jak wtedy, gdy stoimy. O tych zasadach trzeba pamiętać nawet wtedy, jeśli jesteśmy kadrowani od klatki piersiowej. Mimo że nie widać wtedy naszych rąk, to widać pracę ramion. Te nie robią się wtedy sztywne i ciało wygląda bardzo naturalnie. Teraz możesz wykonać ćwiczenie. Usiądź na krześle, włącz kamerę internetową i spróbuj o czymś opowiedzieć, wykorzystując wskazówki, o których Ci powiedziałem. Żeby wdrożyć plan i zacząć streamować, oprócz dobrego nastawienia i autoprezentacji, potrzebujesz też ogólnej koncepcji, która sprawi, że transmisja będzie atrakcyjna. Spróbuj zatem opisać, jakimi przymiotnikami można byłoby zdefiniować to, co sprawia, że streaming jest dobrze odbierany. Pomogę Ci. Pewnie powiesz, że powinien być angażujący, ciekawy, zaskakujący, przyjemny w odbiorze. Ale co to tak naprawdę właściwie znaczy? Jeśli chcesz dobrze wybrać temat, możesz to zrobić w następujący sposób. Zapisz się do newslettera jakiegoś czasopisma, np. Nature, śledź zagraniczne i polskie portale, jak np. Nauka w Polsce. Dzięki temu dowiesz się o najnowszych odkryciach. Zobacz, co podpowiada wyszukiwarka Google. Wpisz w niej na przykład dlaczego i zobaczysz, co pojawi się w tym momencie jako propozycja wyszukiwania. To, co znajdziesz, jest częstym zapytaniem internautów. Prześledź serwisy informacyjne, może znajdziesz tam coś, co warto skomentować albo sprostować jak najszybciej.
Żeby stream przebiegał płynnie, zaplanuj transmisję. To, co dzieje się w jej trakcie, powinno być dynamiczne, bo nie robisz potem cięć i nie montujesz materiału. Nie pisz oczywiście szczegółowego scenariusza, ale wypunktuj kluczowe, następujące po sobie momenty. Jeśli potrzebujesz, to łącznie z informacjami, które powinny wybrzmieć w danej części. Nie zapomnij przywitać oczywiście uczestników, opowiedzieć, o czym będzie w ogóle ten stream, a na końcu podziękować im i pożegnać. To bardzo ważne. Mówiąc o dynamicznej transmisji, oczywiście nie myślę, że powinna ona być szybka. Ta nie powinna być krótsza niż 10 minut. No chyba że robisz tutaj ją bardzo spontanicznie i chcesz w tym momencie poinformować bardzo szybko, na bieżąco o jakiejś rzeczy, która dzieje się tu i teraz. Jeśli widz poczuje, że chcesz faktycznie mu dać trochę czasu, no to zaplusujesz. Poinformuj ich o tym, co będzie się działo, spróbuj wzbudzić jakoś ciekawość, może wspomnij o zaskakującej informacji, o której dowiedzą się na koniec transmisji. Wykorzystaj też efekt zaskoczenia. Zaproponuj nagle na przykład następne spotkanie online albo poinformuj o spotkaniu na żywo. Żeby było miło, reaguj na pojawiające się komentarze, szczególnie najbardziej zaangażowanych osób. Zachęcaj też innych do interakcji i tą interakcję podtrzymuj. Spraw, żeby poczuli się jak podczas towarzyskiego spotkania. Zachowuj się naturalnie, sięgnij po kubek herbaty, ale też pamiętaj o poradach, o których mówiłem w tym odcinku oraz odcinku o autoprezentacji. Wyobraź sobie, że przygotowujesz się do streamingu, w którym chcesz opowiedzieć o jakimś pasjonującym Cię temacie. Napisz plan spotkania, zaznacz miejsce, gdzie postarasz się zaskoczyć uczestników, czy pokażesz jakąś grafikę. Spróbuj zasymulować taki kilkunastominutowy streaming bez żadnych technikaliów. Jeśli ta próba pójdzie Ci dobrze, a pójdzie na pewno, z faktycznym streamingiem też sobie poradzisz. Być może oglądaliście taką transmisję, która wcale nie była jakaś super zaawansowana sprzętowo. Jeśli nie, to na pewno możecie sobie taką wyobrazić. Zastanówcie się, czy mimo tego, że wykorzystywany był bardzo prosty sprzęt, stream był lub mógł być interesujący? Zapewne tak. Można zrobić interesującą transmisję bez skomplikowanych technikaliów. Oczywiście nie można zapominać, że dobrej jakości obraz i dźwięk są bardzo istotne i milej się taki stream ogląda. My jednak zaczynamy od zupełnych podstaw. Tak więc jeśli chodzi o sprzęt, będziemy potrzebować źródła audio i wideo, czyli słuchawek z mikrofonem oraz kamery internetowej. Kodera, który będzie kodował i kompresował pliki audio-wideo, czyli sprawnego komputera. Stabilnego i szybkiego łącza internetowego, programu do obsługi streama i ewentualnie takiego prostego adaptera, o którym za chwilę. Jeśli mamy laptopa, to w najprostszym przypadku możemy użyć wbudowanej kamery. Ma ona jednak pewne ograniczenia. Zazwyczaj nie daje dobrej jakości obrazu, trudno ją też ustawić, żeby dobrze nas kadrowała i nie nadaje się do pokazywania eksperymentu na stole. Warto więc zakupić zewnętrzną kamerę internetową, która nie jest droga. Jej plusem jest to, że jest mobilna i można ją swobodnie przestawiać. Jakość obrazu z takiej kamery będzie dużo lepsza, będzie on ostrzejszy, przyjemniejszy. Jeśli PC jest Waszym narzędziem pracy, zapewne już taką macie. Kamera taka nie powinna mieć rozdzielczości niższej niż 720p, ale polecam raczej 1080p, czyli Full HD. Ustawcie sprzęt na trybie 25-30 klatek na sekundę, przy niższych 15 obraz nie będzie płynny. W najprostszym przypadku źródłem audio będzie mikrofon z słuchawek, który macie do telefonu. Jeśli słuchawki mają tylko jeden kabel zakończony jackiem, a Wasz komputer ma osobne gniazda do słuchawek i mikrofonu, będziecie potrzebować takiego adaptera, który właśnie teraz Marcin rzucił, który rozdzieli jeden kabel na dwie części do gniazda mikrofonowego i słuchawkowego. Komputer to nasze urządzenie, które będzie koderem wideo. Będzie on kompresował i konwertował zbyt duży strumień audio-wideo, tak żeby sygnał stał się odpowiedni do przesłania przez internet. Żeby wszystko przebiegało bardzo płynnie, oczywiście komputer powinien mieć dobrze dobrane podzespoły. Program obsługujący streamingi, o którym za chwilę powiem, ma takie oczywiście parametry zapisane gdzieś tam na stronach internetowych. Ja link z takimi parametrami właśnie umieściłem w opisie filmu. Jeśli chodzi o łącze internetowe, to powinno być stabilne i mieć wysoką prędkość wysyłania, czyli upload. Prędkość, której potrzebujesz, będzie zależna od rozdzielczości wideo i ilości klatek na sekundę, które wybierzesz do transmisji. Generalnie zasada jest taka, że bitrate obrazu, czyli ilość informacji transmitowana na jednostkę czasu, powinna być ustawiona o 20% niżej niż nasza prędkość wysyłania. Wrócimy do tego podczas konfiguracji programu. Potrzebujemy oczywiście również programu, który obsłuży live streaming. Darmowym i często używanym jest OBS, czyli Open Broadcaster Software. Ja używam OBS Studio. Link do najnowszej wersji programu oczywiście znajdziesz w opisie filmu. Jeszcze drobna uwaga. Nie należy mylić programu do obsługi streamu z platformą streamingową, którą jest YouTube, Facebook albo na przykład Twitch.
Jeśli chodzi o podłączanie sprzętu, to robi się to naprawdę bardzo prosto. Z wbudowaną kamerą internetową nie ma problemu, a zewnętrzną podłączamy tak jak do rozmowy na Zoomie czy też Skype'ie. Użycie telefonu wymaga dodatkowego oprogramowania. Dopiero jego zainstalowanie przekształci go w kamerę internetową. Niestety może się tak zdarzyć, że zużycie baterii telefonu będzie tak duże, że mimo ciągłego ładowania ten po prostu podczas streamowania nagle wyłączy się. Dlatego tego rozwiązania nie polecam. Marcin też nie poleca. Jeśli chodzi o podłączenie aparatu w formie kamery internetowej, to rozwiązanie wymaga zakupienia grabera. Jest to takie urządzenie, które przechwytuje obraz, podłącza się go do komputera przez odpowiedni port USB. Następnie łączy się go z aparatem za pomocą kabla HDMI. Nie jest to jednak jakieś takie podstawowe rozwiązanie, więc tylko zaznaczam, że takie istnieje, ale tutaj go nie omawiamy. Jeśli chodzi o słuchawki wyposażone w mikrofon, to tak jak wspomniałem, czasem możemy potrzebować adaptera, który podzieli pojedynczy kabel na dwa trafiające do odpowiedniego gniazda mikrofonowego i słuchawkowego. Oczywiście możemy też użyć mikrofonów, o których wspominał Marcin w swoim odcinku, a które można bezpośrednio podłączyć do komputera. Jeśli chodzi o instalację programu, to oczywiście ta przebiega bardzo intuicyjnie. Ważną rzeczą jest też to, żeby w miarę możliwości w czasie transmisji nie korzystać z Wi-Fi, ale podpiąć kabel internetowy. Ta opcja daje stabilniejsze połączenie niż łącze bezprzewodowe. Teraz jest dobry moment na podłączenie sprzętu, znalezienie ewentualnego adaptera i ściągnięcie programu, więc do dzieła. Oglądając różne transmisje wideo, zapewne zwróciliście uwagę, że czasem pojawia się twarz mówiącego na jakimś miłym tle, pojawia się potem na przykład jakaś grafika, a może nawet cała prezentacja i być może jakiś przerywnik, również w formie grafiki. Zastanów się nad różnorodnością tych obrazów, która byłaby dla Ciebie potrzebna. Czy na Twoim streamie twarz będzie w centrum uwagi, czy też na przykład prezentacja, a może eksperyment. Tworzenie scen oraz przełączanie między nimi umożliwia nam program OBS Studio, o którym mówiłem wcześniej. Zobaczcie, jak wygląda. Na pierwszy rzut oka może troszeczkę przerazić użytkownika, ale to są naprawdę błędne pierwsze wrażenia, bo naprawdę jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Zobaczcie, na samej górze oczywiście jest podgląd tego, co widzimy my i co widzi osoba, która nas ogląda. Na dole mamy 5 takich okienek, między innymi sceny, od których właśnie zaczniemy. Scena to jest właśnie ten obraz, o którym mówiłem i każda scena, tutaj mamy scenę powitanie, którą zrobiłem, złożona jest ze źródeł obrazu. Może być to jedno źródło obrazu, może być ich kilka. Scena powitanie, jak widzicie, ma 2 źródła obrazu. Jest to tekst, którym możemy manipulować. Oczywiście jest tło, które też możemy sami sobie wybrać. Następnie mamy mikser dźwięku. W tym miejscu robimy ustawienia dźwięku. Pamiętamy, żeby dźwięk nie był ani zbyt cicho, ani zbyt głośno, bo wtedy przesteruje. Każdy musi tutaj oczywiście troszeczkę sobie pokombinować, żeby do swoich własnych warunków dobrać odpowiednie parametry. Następnie mamy efekty przejścia między scenami. Może być tak, że te sceny przełączane są w taki bardzo agresywny sposób, czyli jest cięcie. Scena jedna, cięcie, scena druga, natomiast może być tak, że one delikatnie między siebie przechodzą i ja preferuję, szczerze mówiąc, to zanikanie i to właśnie tutaj ustawiamy. Możemy też wybrać jeszcze inne możliwości. Mamy też panel sterujący, gdzie mamy między innymi możliwości rozpoczęcia streamu, rozpoczęcia nagrania tego, co streamujemy oraz mamy jeszcze ustawienia, do których za chwilkę przejdziemy. W zależności od tego, co chcemy streamować, będziemy potrzebować różnych scen. Załóżmy, że ja będę robił wykład, więc zrobię scenę kamera, która mnie akurat filmuje. Będzie scena prezentacja, czyli widok prezentacji. Scena powitanie też się przyda. I scena przerwa techniczna, to na wypadek tego, gdyby się na przykład coś stało i musielibyśmy bardzo szybko wyjść, wtedy nasi widzowie będą wiedzieć, że muszą po prostu zaczekać chwilkę. Dobra, to zaczynamy. W jaki sposób dodajemy sceny? Bardzo prosto, przyciskiem plus w tym okienku sceny. Następnie wpisujemy kamera, dajemy OK i dodajemy pierwsze źródło obrazu. Pierwszym źródłem obrazu będzie urządzenie do przechwytywania wideo, czyli nasza kamera internetowa. Nazwiemy tutaj obraz ja, niech będzie takie źródło obrazu. Następnie wybieramy kamerę. Gdybyśmy mieli więcej kamer, to tutaj musielibyśmy wybrać z tego rozwijanego menu. Ja mam akurat jedną kamerę USB, która mnie filmuje, która oczywiście nie jest jakoś świetnie ustawiona, ale w jaki sposób ją ustawić, to dowiecie się z filmu z Darkiem. Ok, przechodzimy do ustawień technicznych, powiedzmy. Ustawiamy rozdzielczość. Tutaj musimy wybrać, że chcemy własne ustawienie rozdzielczości i ustawiamy ją tutaj poniżej na 1920 na 1080, czyli Full HD. Następnie dopasowujemy ilość klatek i
Klikamy OK. Mamy już pierwszą scenę i teraz nie wiem, do której kamery tutaj mówić. Dobra, spróbuję do tej. Następną rzeczą, którą ustawiamy, jest scena prezentacja. Robimy to oczywiście też w okienku sceny. Wpisujemy prezentacja, dajemy OK i następnie jako źródła obrazu klikamy przechwytywanie okna. Ale zanim to zrobimy, musimy jedną rzecz jeszcze ustawić w programie, który obsługuje te prezentacje. Ja akurat używam PowerPointa, ale możecie oczywiście używać każdego innego. Pewnie te ustawienia troszeczkę się różnią, ale jakby sens ich jest dokładnie taki sam. Zobaczcie, w menu pokaz slajdów, trochę to powiększę, pokaz slajdów, mamy coś takiego jak przygotuj pokaz slajdów. Klikamy i następnie typ pokazu przeglądany indywidualnie. Okno. Co to znaczy? Dzięki temu, jeżeli wybierzemy właśnie takie ustawienia, to po uruchomieniu prezentacji ta prezentacja będzie widoczna w jednym oknie. Będzie widoczna w jednym oknie, a nie jako tryb pełnoekranowy. Dzięki temu możemy po prostu łatwo nią manipulować i przechodzić bez problemu do naszego okna OBS-a. I teraz dodajemy właśnie tę prezentację jako źródło obrazu. Klikamy tutaj przechwytywanie okna. Następnie damy nazwę, Preska niech będzie i wybieramy tutaj właśnie to okno, w którym ta prezentacja jest. My akurat mamy otwarte jedno okno tutaj, więc od razu wyskoczyło jako to właściwe. Klikam OK i mogę oczywiście też dostosować okno tutaj tak, żeby ta prezentacja była jako po prostu na pełnym ekranie. Troszeczkę za dużo. Jeszcze raz. OK, i teraz mamy już ustawioną prezentację i zobaczmy, jeżeli tutaj teraz będziemy przełączać w pokazie slajdów, to za chwilkę powinno się nam przełożyć też w programie OBS. Jest OK? Tak, jest OK. Super. Dobra, to w takim razie ustawiamy kolejną rzecz. W tej scenie prezentacji możemy jeszcze dodać kamerę. Fajnie to wygląda, jeśli mamy prezentację i mamy też podgląd osoby, która mówi. Więc plusem dodajemy tutaj urządzenie do przechwytywania wideo i dodajemy już istniejącą, czyli tą kamerę, którą dodawaliśmy w tej scenie, którą tworzyliśmy jako pierwszą. OK, i teraz oczywiście zasłoniłem teraz prezentację, więc skalujemy okno, które filmuje nas do takich rozmiarów. Jeśli uważamy, że to jest i tak za dużo, to możemy jeszcze przyciąć. To znaczy klikamy przycisk Alt i docinamy z jednej i z drugiej strony. No i w tym momencie mamy taką prezentację z podglądem. Kolejną sceną, którą możemy tutaj ustawić, jest wspomniana przerwa techniczna. Klikam Enter i dodaję teraz obraz. Nazwijmy na przykład obraz 1, bo chyba ta nazwa jest zarezerwowana. I dodajemy teraz grafikę. Skalujemy ją do pełnego okna. Dodajmy oczywiście też tekst. Nazwijmy go tekst 1. I wpisujemy przerwa techniczna. Ważne jest, żeby wybrać odpowiednią czcionkę, to znaczy rozmiar czcionki. Nie wybieramy nigdy takiej małej, jak na przykład 7, bo zobaczcie, co się dzieje. Wtedy ten napis się rozmywa. Gdybyśmy chcieli go teraz tak rozciągnąć do takiego rozmiaru, powiedzmy, widocznego dla przeciętnego użytkownika, bez mikroskopu, to wyglądałby ten napis niezbyt fajnie. Dlatego ustawiamy tutaj czcionkę na przykład 200. Jeszcze 1, 0. I teraz zobaczymy, co się dzieje. No troszeczkę ten obraz się powiększył, więc możemy użyć takiego skrótu Ctrl+R i wraca on do takich rozmiarów, powiedzmy, standardowych. I teraz możemy tak naprawdę tym napisem bardzo fajnie manipulować. Jest on super czytelny. OK, co teraz? Teraz musimy ustawić dźwięk. Jeśli chodzi o ustawienie dźwięku, to robimy go w tym oknie mikser dźwięku. Klikamy to koło zębate, dajemy właściwości i w miejscu mikrofon wejście liniowe dajemy mikrofon, który chcemy, żeby po prostu zbierał to, co mówimy. Możemy użyć mikrofonu z kamery, ale nie polecam, bo to jest kiepskiej jakości dźwięk. Możemy użyć mikrofonu, który został podłączony bezpośrednio do komputera i akurat ten tutaj wybiorę.
OK. Jeśli chcemy, żeby osoba, która ogląda nasz wykład, słyszała też te dźwięki, które my słyszymy w słuchawkach, czyli na przykład może być to jakaś muzyka, jakiś dźwięk z prezentacji, to wtedy musimy tutaj dodać urządzenie audio i również koło zębate klikamy, właściwości i w tym miejscu też wybieramy nasze słuchawki bądź też głośniki. I klikamy OK. Oczywiście głośników nie radzę, bo wtedy może być problem z dźwiękiem. Lepiej słuchawki. Zanim zaczniemy streamować, jeszcze potrzebujemy ustawić kilka rzeczy innych i robimy to w ustawieniach w panelu sterującym. I tutaj w menu główne wybieramy motyw jako ciemny. To jest ważne dlatego, że jeżeli mamy mały monitor i mamy dużo tych ciemnych elementów, to wtedy ta niebieska poświata monitora mniej odbija się na naszej twarzy i wygląda ona wtedy po prostu korzystniej. Następnie stream, wybieramy serwis. Ja tutaj wybrałem YouTube. Możemy wybrać oczywiście też Facebooka i wiele innych. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ważne, żeby tutaj wkleić klucz. Ten klucz, który mamy tutaj właśnie, to jest coś, co umożliwia nam połączenie programu OBS z serwisem streamującym. Gdzie znaleźć ten klucz, pokażę za chwilę. Wyjście. Ustawiamy bitrate obrazu. Tutaj wybrałem 5000 i tak naprawdę ten bitrate sugerowany, on się zmienia w czasie. Teraz jest 3000 do 6000, więc warto tak naprawdę sprawdzać co jakiś czas, wpisując sobie angielskie zapytanie, które widzicie teraz tutaj na samym dole. Ja wybrałem 5000 i tutaj tak naprawdę nie powinno być żadnego problemu z tym, ponieważ z tym przekazem, dlatego że moja prędkość wysyłania to jest 14 000, więc obniżone o 20% będzie o wiele wyższe niż to, co teraz wybrałem. Jeśli chodzi o obraz, to tutaj rozdzielczość wynikową, czyli tą, którą streamujemy, ustawiamy na Full HD. Mamy też wartość ilości klatek na sekundę, czyli 30. I bardzo ważną rzeczą jest też ustawienie skrótów klawiszowych. To naprawdę bardzo ułatwia pracę, dlatego że jeżeli sobie teraz ustawimy na przykład kamera, przełączamy na scenę jako F5, powitanie F6, prezentacja F7, a przerwa techniczna F8, to zobaczcie, możemy sobie przełączać między tymi naszymi scenami bardzo prosto. Ja patrzę cały czas w kamerę i wszystko pięknie się zmienia, natomiast gdybyśmy nie mieli tego ustawionego, to musielibyśmy klikać właśnie myszką tutaj w tym oknie sceny. Byłoby to dosyć uciążliwe. Jeśli chodzi o ustawienie programu OBS, to by było na tyle. Zaraz pokażę, w jaki sposób skonfigurować streaming na YouTubie i Facebooku. Zacznę od YouTube'a. Teraz Twoja kolej. Skonfiguruj program, ustaw sceny i wypróbuj przełączanie między nimi. Użyj do tego funkcji Tryb Studio, którą znajdziesz w panelu sterującym. Po lewej stronie masz podgląd utworzonej sceny i widzisz ją tylko Ty. Po prawej jest podgląd tego, co widzi widz. Przełączanie między scenami jest na środku okna. Testując tę możliwość możesz też nagrać swoje próby, klikając przycisk Rozpocznij nagrywanie, a następnie przyjrzeć się finalnemu efektowi. Zastanów się teraz, gdzie Twój stream może cieszyć się największą oglądalnością. Na rynku mamy wiele portali do streamowania, dlatego wybór z pozoru może być trudny. Pierwszym sitem w ich wyborze może być nastawienie platformy na konkretny rodzaj streamingu. Przykładowo popularny Twitch TV kojarzy się raczej ze streamowaniem gier, platforma Smashcast z kolei z e-sportem. Proponuję więc wybrać miejsca, które w świadomości ludzi funkcjonują raczej powszechnie i nie są ograniczone tylko do konkretnej grupy. Chodzi tutaj oczywiście o YouTube czy Facebook. Można oczywiście transmitować na tych dwóch platformach jednocześnie, ale wymaga to jeszcze ściągnięcia dodatkowej wtyczki i konfiguracji programu, więc w tym podstawowym kursie nie będę się tym zajmował. Zastanówmy się zatem, jaką platformę wybrać. Na początku drogi wybór między Facebookiem a YouTube'em zależy głównie od ilości potencjalnych odbiorców. Jeśli zaczynasz przygodę z popularyzacją i nie masz wielu subskrybentów na kanale, lepiej zacząć od Facebooka. Tam łatwiej dotrzeć do ludzi, bo przecież nawet jeśli nie prowadzisz jakiegoś wielkiego fanpage'a, to masz znajomych, którzy są już Twoimi potencjalnymi odbiorcami. Niestety później wyszukiwanie takiego streamu robionego na Facebooku w wyszukiwarce jest utrudnione. Takie przypadkowe znalezienie go raczej w ten sposób nie jest możliwe i dzieje się to dlatego, że wyszukiwarki nie indeksują całej zawartości Facebooka. W odróżnieniu od tego, co zostało wyemitowane na YouTubie, na te nagrania transmisji można potem łatwiej trafić. Polecam zatem sprawdzić samemu te możliwości, bo to kwestia dość indywidualna.
Proponuję też wziąć pod uwagę, że robiąc stream na YouTubie, możesz poinformować o nim na Facebooku. W odwrotnym kierunku to brzmi trochę dziwnie. Jeśli chodzi o ustawienie streamu na YouTubie, to są naprawdę bardzo, bardzo proste. Wystarczy kliknąć na utwórz, a następnie transmituj na żywo. I teraz w prawym górnym rogu znowu pojawia się przycisk zaplanuj transmisję. I pojawia się okno, gdzie będziemy wpisywać tytuł, opis i inne elementy tego naszego streamu. Zakładamy, że jest to nasz pierwszy stream. W sumie tak, będzie to pewnie nasz pierwszy stream w większości. Więc dajemy właśnie taką nazwę. Następnie dajemy opis i wybieramy później kategorię. Może to być edukacja, może być to nauka i technika, bądź każda inna kategoria z tych do wyboru. Przesyłamy miniaturę, którą stworzyliśmy wcześniej oraz wybieramy playlistę, gdzie się ma znaleźć ten nasz stream później. Ok, i teraz tak, jeśli chodzi o odbiorców, to wybieramy nieprzeznaczony dla dzieci, bo dzieci nie są naszą główną grupą docelową. Gdybyśmy wybrali, że jest przeznaczony dla dzieci, to wtedy nie mielibyśmy możliwości czatu, czyli interakcji z naszymi oglądającymi. Mielibyśmy też tutaj kwestie reklamowe troszeczkę inaczej rozwiązane, nie mielibyśmy reklam spersonalizowanych. Jeśli chcemy, żeby też również osoby poniżej 18 roku życia miały możliwość obejrzenia tego streamu, to po prostu klikamy nie ograniczaj wyświetlenia filmu do widzów powyżej 18 roku życia i klikamy dalej. Jeśli chodzi o zarabianie, to na chwilę zostawiamy. I tutaj mamy dostosowywanie jeszcze czatu, możemy go wyłączyć, ale oczywiście polecam włączyć, bo wtedy możemy mieć tą interakcję z osobami oglądającymi. Dajemy dalej i klikamy na publiczny. Oczywiście jeśli chodzi o transmisję, no to tutaj w tym momencie muszę dać prywatny, tak? Prywatną transmisję, dlatego żeby nie dać powiadomienia osobom, które mnie obserwują. Ustawiamy jeszcze czas, kiedy ma być ta transmisja. Wybiorę sobie 29 listopada, czyli moje urodziny i chyba nawet 14:20 to była ta godzina, więc ją zostawiam. I to nie znaczy, że w tym momencie o tej godzinie ten stream się rozpocznie. Nie, to jest raczej taka informacja dla osób, które nas oglądają, żeby po prostu zgromadzić się przed komputerem o tej godzinie. My musimy odpalić stream sami. Dobrze, klikamy gotowe. Gdybyśmy chcieli jeszcze zmienić tutaj pewne rzeczy podczas, te, które teraz uzupełnialiśmy, to możemy kliknąć przycisk edytuj i właśnie tutaj jeszcze coś podopisywać, coś pozmieniać. Warto jest też wcześniej oczywiście udostępnić linka i robimy to klikając w prawym górnym rogu na przycisk udostępnij i mamy tutaj tego naszego linka, który możemy skopiować i zrobić na przykład z niego post w mediach społecznościowych. Klikam zamknij. Ważną rzeczą, o którą wcześniej mówiłem, jest klucz strumienia, który mamy tutaj. Kopiujemy go, a następnie wklejamy do odpowiedniego miejsca w programie OBS. Użyj klucza streamu, wklejamy go, daję zastosuj, OK i teraz możemy kliknąć rozpocznij stream. Jeśli wszystko jest OK, to pojawi się zielony kwadrat i właśnie się pojawił. To nie znaczy jeszcze, że w tym momencie my transmitujemy już na żywo. Nie, w tym momencie jakby łączymy się z tą platformą, z YouTube'em i za chwilę powinniśmy zobaczyć tutaj podgląd tego, co mamy na OBS-ie. OK, już w tym momencie możemy kliknąć transmituj na żywo. Jeśli chodzi o transmisję na żywo z Facebooka, to jest jeszcze prostsza niż z YouTube'a. Wystarczy, że klikniemy transmisja wideo na żywo. Jest to opcja dostępna zarówno z poziomu profilu, jak i z poziomu fanpage'a. Następnie klikamy utwórz wydarzenie z transmisją wideo na żywo i pojawi się teraz strona, gdzie będziemy wpisywać tytuły, opis, datę naszej transmisji. Zaczynamy od nazwy wydarzenia. Pierwszy stream. Następnie ustawiamy datę, godzinę rozpoczęcia możemy zostawić taka, jaka jest, opis, pierwszy live, dajemy oczywiście jeszcze zdjęcie w tle, które zrobiliśmy wcześniej, ustawiamy prywatność. I teraz jeśli chcemy, żebyśmy tylko docierali do jakiejś konkretnej grupy, no to możemy wybrać grupa. Możemy dotrzeć tylko do znajomych, wybierając znajomych. Oczywiście polecam, żeby to był streaming publiczny. Ja w tym momencie kliknę na prywatny, dlatego że nie chcę, żeby on daleko powędrował w internecie. Klikamy więc dalej, następnie utwórz wydarzenie.
Pojawiło mi się teraz okno, gdzie mogę skonfigurować transmisję wideo na żywo. Klikam więc i tutaj od razu odznaczam, że nie chcę, żeby ta automatyczna możliwość uruchomienia transmisji była. Chcę ją uruchomić sam ręcznie. Więc odklikuję to, następnie wybieram oprogramowanie do transmisji strumieniowej, kopiuję klucz wideo i wklejam go do OBS-a w odpowiednie miejsce. Oczywiście tutaj wybieram serwis Facebook Live, wklejam klucz, daję zastosuj i klikam OK. Zobaczmy, czy wszystko jest w porządku. Jeśli będzie w porządku, to oczywiście pojawi się zielony kwadrat. Tak, wszystko jest OK. Teraz zobaczcie, mógłbym rozpocząć transmisję wideo na żywo, bo jestem teraz na podglądzie, który się jeszcze ładuje, ale oczywiście nie chcę tego zrobić, bo mam zaplanowaną transmisję na konkretny dzień. Dlatego daję zapisz zmiany. I teraz, jeśli wrócę później do tych ustawień mojego wydarzenia, to oczywiście daję skonfiguruj transmisję na żywo i w tym momencie, jeśli przyjdzie czas, mogę kliknąć rozpocznij transmisję wideo na żywo i ta transmisja poleci do internetu, poleci w eter, jak się to mówi. Podsumowując, rozpoczynając streamowanie musisz mieć pomysł i niewielkie zaplecze techniczne. Gdy już uda Ci się ustawić i skonfigurować odpowiednio sprzęt, transmisja na żywo może okazać się o wiele łatwiejszym sposobem na przekazanie treści niż kręcenie filmu. Siadasz, włączasz program, otwierasz zarys scenariusza i mówisz. Nie musisz niczego montować, a to jest naprawdę wielka oszczędność czasu. Szybko reagujesz na nowinki naukowe czy wiadomości, które warto skomentować, no i szybciej tak naprawdę łączysz się z ludźmi, robiąc społeczność. Warto więc się przełamać i spróbować, bo w zasadzie nie różni się to od spotkania online na popularnych platformach meetingowych. W ramach zadania domowego zrób transmisję na YouTubie lub Facebooku, tak żeby była widoczna dla członków grupy. Na YouTubie możesz to zrobić wybierając transmisję niepubliczną, a na Facebooku ograniczyć do konkretnej osób. W jej trakcie wytłumaczysz w ciągu 1 minuty jakieś ciekawe zagadnienie z Twojej działki. Zrób to wykorzystując 3 sceny. Widok z kamery, grafikę oraz planszę nakręconej nauki, do której link znajdziesz w opisie filmu. W tym odcinku to już wszystko. Ja trzymam za Ciebie mocno kciuki i zachęcam do obejrzenia też innych, kolejnych i wcześniejszych, jeśli tego nie zrobiłeś, filmów. Do zobaczenia.